Zapraszam Was na historię pudełka, które otarło się o kosz na śmieci. Plan był inny, a skończyło się tak. Jeżeli ten efekt Wam się podoba, zapraszam na film. 6-komorowe pudełeczko na herbatę z wyciąganym środkiem. Dzisiaj w roli głównej papier ryżowy i TD Collection. Papier ryżowy to znakomity materiał dla początkujących i nie tylko. Bardzo łatwy w użytku, naprawdę trudno go popsuć, zobaczcie sami. Zacznę od glazuru, brązowa farba do drewna. Maluję całość, pomijając miejsce, w którym przykleję papier. Jeżeli chcemy mieć ciemny odcień brązu, należy położyć kilka warstw glazuru. Po wyschnięciu szlifowanko. W tym miejscu przykleję papier ryżowy, ale żeby pięknie się prezentował, podmaluję go na biało. Tylko po przyklejeniu na białe tło zachowa swoje naturalne, piękne kolory. Teraz przyklejanie. To jest papier ryżowy, więc bez zbędnych ceregieli. Ups, nawet troszkę mi się przelało. Mimo wszystko nie o to chodzi, aby utopić papier ryżowy, więc zebrałam nadmiar kleju z powrotem do słoiczka. A teraz kładziemy papier, przyklepujemy, smarujemy od góry klejem i właściwie wszystko gotowe. Jakby ktoś się bardzo uparł, to papier można odkleić i przykleić jeszcze raz, ale ja się nie będę upierała, bo wyszło jak trzeba. Na wszelki wypadek jeszcze leciutko wygładzę. Z góry pociągam jeszcze klejem i zostawiam do wyschnięcia. Suchy papier można już polakierować i przy okazji całe pudełeczko. Herbaciarka miała być miła, łatwa i przyjemna. Więc plan był taki, że po wyschnięciu lakieru wycieniuję ładnie boki i właściwie gotowe. Więc wzięłam farbę akrylową, gąbeczkę i w pocie czoła obpaprałam boki. I teraz jak na to patrzę, nie mogło się udać. Wzór na papierze ryżowym nie jest symetryczny, więc chyba nie mogło być ładnie. Ale wtedy jeszcze o tym nie wiedziałam. Jeszcze kilka sekund i dadam, stało się. Pudełeczko stało się brzydkie. Trafiło na czarną półkę rzeczy paskudnych i czekało tylko na celny rzut do kosza na śmieci. Ale moje dobre dziecko powiedziało, że może nie jest tak źle, czym podkręciła moją ambicję, więc ostatni rzut oka na to paskudztwo i bierzemy się za pastę strukturalną. Do tego mój ulubiony szablon 3D. A reanimacja wyglądała tak. Naokoło dość chaotycznie wylądowały zawijasy. Robiłam je w 2 etapach. Czyli położyłam je tam, gdzie się da, wysuszyłam całość i przyozdobiłam drugą część pudełka. Pierwsze suszenie i drugi etap zmagania z pastą strukturalną. Zrobiło się trochę lepiej, ale zawijasy przytłoczyły główny wzór. Kostką ścierną wyrównałam zawijasy. Nie za bardzo, tak troszeczkę. Po prostu starłam tą całą byle jakość i niestaranność, którą widzieliście przed chwilą. A teraz przyciemnię je patyną. Chyba równie dobra byłaby farba akrylowa. Prawie suchym pędzelkiem przetarłam wszystkie zawijasy na brązowo. A gdy już prawie wszystko było brązowe, przetarłam je kostką ścierną na biało. Spiłowaną pastę co jakiś czas usuwałam pędzelkiem. Pudełko wygląda już znacznie lepiej. Ale dolna część taka nudna, więc zastosuję na niej technikę suchego pędzla. Brzmi elegancko, ale jest proste jak budowa cepa. Nabieramy na pędzelek odrobinę farby. To musi być twardy pędzelek. Następnie tą farbę porządnie wycieramy o kartkę i gdy mamy wrażenie, że na pędzlu już nic nie ma, zaczynamy malować pudełko. Jeżeli jednak zrobimy mazy zbyt mocne, ścieramy je papierem ściernym. Gdy pudełko wydaje nam się za jasne, dodajemy brązowego koloru w ten sam sposób. Ta zabawa trwa tak długo, aż uznamy, że pudełko jest wystarczająco ładne. A teraz kilka minut dla naszego wnętrza. Ten sam papier, klej z werniksem oraz sklejkowe kółeczko. Różne wielkości takich kółeczek i innych owali mamy w naszym sklepie. Zapraszamy. Adres na dole strony. Różyczkę wydzieram, przyklejam, bo to przecież jest papier ryżowy. Zawsze się uda ładnie, równo i bez zmarszczeń. No ale jakby mało ambitnie. Podnieśmy sobie poprzeczkę, więc małe cieniowanie. Farba czerwona, zielona i vintage. Do tego koniecznie opóźniacz akrylowy. Po kropelce wszystkiego zupełnie wystarczy. No i cóż, można cieniować starannie, elegancko i ze smakiem lub tak jak ja. Czyli mieszamy, następnie robimy kreseczkę i kreseczkę rozmazujemy gąbeczką. Aby wzmocnić efekt cieniowania, nakładamy w to samo miejsce jeszcze raz kreskę
i jeszcze raz ją rozmazujemy. Klasyczne cieniowanie, czyli przy czerwonym na czerwono, przy zielonym na zielono. Gdy stosujemy opóźniacz, farba schnie bardzo długo. Dlatego kolory ładnie nam się mieszają, a jak coś nie wyjdzie, ścieramy palcem i zaczynamy od nowa. Jak widzicie, przy listkach nałożyłam kilka warstw zielonego, bo chciałam uzyskać ciemny kolor. Jeszcze trochę pomazałam boki i gotowe. Wkład pracy bardzo mały, a efekt ocencie sami. Kółeczko przykleję w środku klejem na gorąco. Żeby było ładniej, dodam też sznurek w rogach. Zawsze muszę uważać, żeby nie przesadzić. Próbowałam jeszcze wcisnąć kokardkę, ale w porę się opamiętałam. A na koniec wbiję mój ulubiony szablon Handmade. Można go kupić tylko w naszym sklepiku. Pudełko, które uciekło z kosza na śmieci, dzisiaj wygląda tak. Wszystkim cierpliwym dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.